Czarny SUV Benjamina Netanyahu podjeżdża pod Biały Dom. Reporterzy przez chwilę widzą jeszcze premiera Izraela, potem znika im z pola widzenia. Najpierw jest w Cabinet Room, potem schody w dół, Situation Room. To tam, według The New York Times, Netanyahu pokazuje Donaldowi Trumpowi plan wojny z Iranem. Plan, który ma wyglądać jak szybka operacja, taka, po której Iran nie będzie już tym samym państwem. Ale dzień później Amerykanie wiedzą już jedno. Część tego planu to czysta fantazja. A mimo to nikt nie powstrzymał Donalda Trumpa i Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Ten odcinek to historia o tym, jak Stany Zjednoczone weszły w wojnę, której nikt nie chciał. Nikt oprócz dwóch panów, Netanyahu i Trumpa. Jak to się stało, że nikt ich nie zatrzymał? Dowiesz się już za kilka chwil. Jest wtorek, 5 maja 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To na początek uporządkujmy fakty. 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły uderzenie na Iran. Oficjalnie chodziło o powstrzymanie irańskiego programu nuklearnego i ograniczenie zdolności militarnych Teheranu. A w tle od początku była też znacznie większa ambicja – osłabić irański system władzy. Tak mocno, żeby zaczął się chwiać. Problem w tym, że wojna, która miała być szybka, nie dała prostego końca. Iran przetrwał, cieśnina Ormus stała się narzędziem presji, a w Stanach Zjednoczonych zaczęły wracać pytania o koszty, kongres i kto tak naprawdę kontroluje dalszy ciąg tej historii. Dlatego dzisiaj najważniejsze pytanie brzmi nie tylko, kto pchnął Trumpa do tej decyzji. Ważniejsze jest, dlaczego system, który widział ryzyko, nie umiał tej decyzji zatrzymać. Cofnijmy się zatem do 11 lutego. Tego dnia premier Izraela Benjamin Netanyahu przyjeżdża do Białego Domu na małe, tajne spotkanie. Według The New York Times grupa jest wąska. Tak wąska, żeby ograniczyć przecieki. Nie ma tam wszystkich najważniejszych ludzi państwa. Nie ma też wiceprezydenta J.D. Vance'a, który jest wtedy poza krajem. Najpierw Amerykanie i Izraelczycy spotykają się w Cabinet Room, czyli blisko gabinetu owalnego. Ale właściwa prezentacja odbywa się niżej, w Situation Room. To jest to miejsce, które w politycznej wyobraźni USA ma specjalną wagę. Tam ogląda się operacje wojskowe. Tam podejmuje się decyzje kryzysowe. Tam polityka przestaje być słowem, a zaczyna być ciałem lub też użyciem siły. Trump siada przy stole. Naprzeciwko niego siada Benjamin Netanyahu. Za premierem Izraela na ekranie pojawiają się ludzie Mossadu, izraelscy wojskowi. Obraz mówi jasno. Netanyahu nie przychodzi jako gość. Przychodzi jako przywódca wojenny ze swoim sztabem i zaczyna sprzedawać swój plan. Według cytowanego już The New York Times plan miał 4 części. Po pierwsze, uderzyć w najwyższe przywództwo Iranu, najważniejszych ludzi w tym kraju. Po drugie, rozbić irańskie zdolności militarne, zwłaszcza rakiety i programy, które zagrażają Izraelowi albo Stanom Zjednoczonym. Po trzecie wreszcie, wywołać albo wzmocnić protesty wewnątrz Iranu. Po czwarte, doprowadzić do zmiany reżimu. I tu trzeba od razu rozdzielić dwie rzeczy. Część wojskowa i część polityczna to nie było to samo. Część wojskowa zapewniała: uderzymy, zniszczymy cele, wyeliminujemy ludzi z samej góry systemu. Część polityczna obiecywała: Iran się rozsypie, ludzie wyjdą na ulicę, władza przejdzie w inne ręce. I właśnie ta druga część była problemem. Bo już następnego dnia po tym właśnie spotkaniu Amerykanie robią własną ocenę sytuacji. A ich wniosek nie jest wcale taki jak izraelskiego premiera. Tylko jest taki. Pierwsze 2 elementy, czyli to uderzenie wojskowe, są możliwe. Zwłaszcza z udziałem USA. Można uderzać, niszczyć, próbować odciąć głowy systemu, zabić przywódców. Ale protesty i szybka zmiana reżimu, to już wygląda jak myślenie życzeniowe, a nie jak plan. I tu robi się ciekawie. Bo w normalnej historii można by powiedzieć, skoro wywiad widzi, że to fantazja, że to tylko takie tam sobie pomysły, które są nierealne, to wstrzymujemy atak. Ale tu nic takiego się nie dzieje. Sprzeciw wywiadu niczego nie zatrzymuje, a jedynie zmienia uzasadnienie ataku. Politycy zamiast mówić zróbmy szybki przewrót, a w Iranie mówią zrobimy operację wojskową, która ograniczy zagrożenie. I proces idzie sobie dalej. W kolejnych dniach pojawiają się kolejne lampki, kolejne ostrzeżenia. Wiceprezydent J.D. Vance.
jest najbardziej sceptyczny wobec pełnoskalowej wojny. Nie dlatego, że jest pacyfistą w każdej sprawie. On dopuszczał ograniczone uderzenie. No ale wojna o zmianę reżimu w Iranie to dla niego katastrofa. Vance ostrzega przed chaosem regionalnym, przed ofiarami, przed tym, że wyborcy Trumpa, którzy słyszeli obietnicę nie będzie już nowych wojen, mogą zobaczyć zdradę tej obietnicy. Jest też generał Dan Kane, szef połączonych sztabów. On nie mówi prezydentowi, proszę tego nie robić, proszę nie atakować Iranu. To nie jest jego rola, ale pokazuje ryzyka z tym związane. Amunicja, rakiety przechwytujące zapas rakiet, którego nawet supermocarstwo nie uzupełnia z dnia na dzień. Czyli po ludzku mówi, no ale upróżnimy szybko magazyny i nie będziemy mieli amunicji, nie będziemy mieli się czym bronić. No i pokazuje cieśninę Ormus, czyli wąski pas wody, przez który płynie 1/5 zasobów światowej ropy. Jeśli Iran ją zamknie, a może, no bo to wynika z geografii, to problem Iranu natychmiast staje się problemem całego świata. A potem przychodzi końcówka lutego. Według The New York Times pojawia się nowa informacja wywiadowcza. Okazja. Irański przywódca Ali Khamenei ma być dostępny w sposób, który może się już nie powtórzyć. Wiadomo po prostu, gdzie i o której godzinie będzie. Netanyahu więc naciska, trzeba działać szybko i skutecznie. Jednocześnie ludzie od negocjacji, Jared Kushner i Steve Witkoff, mówią Trumpowi po rozmowach z Irańczykami, że no jakiś deal może być możliwy, no ale to potrwa miesiące. A Trump nie lubi miesięcy. Trump chce szybkiego rozstrzygnięcia. 26 lutego, według The New York Times, odbywa się finalna narada w Situation Room. Stanowiska są już znane, ostrzeżenia są na stole, ryzyka są już opisane. I Trump podejmuje decyzję. 2 dni później wojna rusza. Ali Khamenei, najwyższy przywódca Iranu, zginął na początku uderzeń USA i Izraela, w zasadzie w pierwszych godzinach. Władzę przejął jego syn Mochtaba Khamenei. I to jest moment, w którym ten tajny plan zaczyna wymykać się spod kontroli. Dlaczego zatem doszło do tej wojny? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby, bo Netanyahu chciał wojny. Ale to nie wszystko. Netanyahu rzeczywiście od miesięcy naciskał na dużą operację przeciw Iranowi. Izrael od lat uważał Iran za egzystencjalne zagrożenie. Nie tylko przez program nuklearny, ale też przez rakiety, Hezbollah, bojowników w regionie i całą sieć wpływów Teheranu. Dla Izraela problem Iranu nie był abstrakcją. To nie jest punkt w raporcie, to jest centralny strach państwa. I centralny punkt polityki Benjamina Netanyahu. Opowiadałem zresztą o tym niedawno w innym odcinku. Link widzisz teraz na górze ekranu. Ale druga część układanki jest w Waszyngtonie. Trump nie był pustą kartką, na której Netanyahu coś sobie napisał. Trump od dawna był wobec Iranu twardszy niż wielu jego sojuszników. W jego obozie krążyły 2 opowieści. Pierwsza. Trump nie chce nowych wojen. Nie ufa elitom, które wciągnęły Stany Zjednoczone w kolejne interwencje na Bliskim Wschodzie. I druga opowieść. Trump to człowiek, który wobec Iranu potrafi być wyjątkowo ostry. Już wcześniej pokazywał, że w tej sprawie łatwiej sięga się po siłę niż w wielu innych sprawach. I Netanyahu trafił właśnie w tę drugą część Donalda Trumpa. W tę, która lubi szybkie rozstrzygnięcia. Lubi pokaz siły, sytuację, w której można powiedzieć, załatwiliśmy sprawę. Problem w tym, że Iran to nie jest sprawa, którą da się po prostu załatwić. To państwo z własnymi strukturami, armią, służbami, rakietami, sojusznikami i obsesją przetrwania reżimu. I tutaj pojawia się paradoks. Część doradców Trumpa widziała ten problem. Vance widział problem polityczny i strategiczny. Generał Kane widział problem wojskowy i logistyczny. CIA widziała problem z fantazją o szybkiej zmianie reżimu. Marco Rubio, sekretarz stanu, wolał presję niż pełną wojnę, no ale nie próbował zatrzymać prezydenta. Ale już Pete Hegseth, sekretarz obrony, był według The New York Times jednym z największych zwolenników kampanii. Czyli to nie była sala, w której wszyscy mówią nie. To była sala, w której każdy widział inny kawałek ryzyka. I prawie nikt nie zmienił tego ryzyka w blokadę decyzji. Bo system nie jest zbudowany do blokowania prezydenta. Jest zbudowany do obsługiwania jego decyzji. I to dopiero jest sedno tej historii. I tu właśnie trzeba zadać trudniejsze pytanie. O co naprawdę chodzi? Na pierwszy rzut oka to jest historia o wojnie USA i Izraela z Iranem. Ale tak naprawdę to jest historia o decyzji. O tym, jak państwo dochodzi do punktu, w którym używa siły i jak cienka bywa granica między wiemy, że to ryzykowne, a robimy to mimo wszystko. Zobacz ten mechanizm krok po kroku. Najpierw masz mocną prezentację sojusznika. Netanyahu mówi, Iran jest słabszy niż wygląda. Można uderzyć, można zniszczyć zdolności wojskowe, można wywołać zmianę polityczną.
To jest oczywiście atrakcyjna opowieść, bo daje bardzo prostą drogę. Jest problem, używamy siły, mamy zwycięstwo, jest sukces. Ale potem masz amerykański kontrbrief, czyli to zdanie, że to nie takie łatwe. Czyli po prostu zimny prysznic. Pierwsze dwa cele możliwe, trzeci i czwarty dużo mniej realne. Ale ten zimny prysznic nie gasi ognia. On tylko mówi, nie sprzedawajmy tego jako łatwej zmiany reżimu. Sprzedawajmy to jako operację przeciwko zagrożeniu. Potem masz wojskowych. Kane ostrzega przed skutkami. Pierwszy skutek. Bomba trafia w cel. Drugi. Iran odpowiada. Trzeci. Region się zapala. Paliwo drożeje, magazyny amunicji pustoszeją, a kongres pyta, a kto dał na to wszystko zgodę? Bo wojna nigdy nie kończy się na pierwszym skutku. A potem masz jeszcze J.D. Vance'a. On rozumie, że ta wojna może rozerwać obietnicę Trumpa o niewchodzeniu w nowe konflikty. Rozumie, że Iran może odpowiedzieć w sposób, którego nie da się policzyć w tabeli. Ale Vance nie ma siły, by to wszystko zawetować. On może ostrzegać, próbować ograniczać, przesuwać decyzje z dużej wojny na mniejsze uderzenia, ale nie zatrzymuje prezydenta. I wreszcie masz samego Donalda Trumpa. Człowieka, który lubi decyzje szybkie, ostre i telewizyjnie czytelne. Tyle, że wojna to nie jest program telewizyjny. Nie wystarczy ogłosić, że coś się skończyło, bo druga strona też głosuje rakietami, blokadą, negocjacjami, a czasem milczeniem. I dlatego najważniejsze zdanie tego odcinka brzmi tak. Największe ryzyka były znane przed decyzją. To nie była ciemność, to nie był pokój, w którym nikt nie rozumiał, czym jest Iran i o co chodzi. To był pokój, w którym ludzie rozumieli sporo, ale system nie zadziałał jak hamulec. I teraz najważniejsze. To nie jest już tylko historia z zamkniętej sali. Wszystkie ryzyka, które wtedy brzmiały jak ostrzeżenia, po kilku tygodniach zaczęły wracać jako fakty. Słuchasz podcastu Świat. Jeżeli ten odcinek pomaga Ci zrozumieć, jak naprawdę zapadają decyzje o wojnie, zostaw komentarz z jednym zdaniem. Co w tej historii jest dla Ciebie najbardziej niepokojące? Teraz drugi akt tej historii. Wojna, która miała wyglądać jak szybka operacja, nie kończy się szybkim finałem. Od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni, ale trwa też impas, bo nie ma pełnego pokoju. Jest przerwa, napięcie i czekanie na kolejny ruch. Pierwsza konsekwencja to cieśnina Ormus. Dla wielu osób to nazwa z mapy, daleka, egzotyczna. No ale Ormus to wąskie gardło światowej energii. Jak już mówiłem, przez to wąskie gardło przepływa 1/5 światowych zasobów ropy. Jeśli tam robi się problem, to ceny ropy idą w górę, a wojna daleko od Polski wraca do zwykłego widza, do Ciebie, do mnie, przez ceny paliw, transport, bilety lotnicze, inflację i rachunki firm. W tym konflikcie Ormus stał się główną bronią Iranu. Iran może pokazywać, możecie nas bombardować, ale my mamy miejsce, przez które przechodzi ogromna część światowej energii. To jest drugi poziom tej wojny. Nie tylko rakiety i samoloty, ale także szlaki morskie. Druga konsekwencja to kongres. W Stanach Zjednoczonych jest ustawa, która ma ograniczać prezydenta w prowadzeniu wojny bez zgody parlamentu. W uproszczeniu, prezydent ma czas na działania, ale potem wraca pytanie, czy kongres daje zgodę. I właśnie tu administracja Trumpa zaczęła mówić, skoro jest zawieszenie wojny, to działania wojenne zostały zakończone, czas już nie leci, czyli nie potrzebujemy zgody kongresu. Demokraci i część prawników mówią, nie tak szybko. Jeśli siły są w regionie, jeśli blokada trwa, jeśli wojna może wrócić, to nie można udawać, że problem zniknął. I to jest spór nie tylko o Iran. To jest spór o to, kto w USA decyduje o wojnie. Prezydent czy kongres? A pamiętajmy, że jesienią w Ameryce są tak zwane wybory połówkowe, w których republikanie mogą stracić większość w kongresie. Gdyby tak się stało, to Donald Trump będzie miał wtedy związane ręce. Trzecia konsekwencja to koszty. Nie ma darmowej wojny z powietrza. Każdy pocisk kosztuje. Każda doba operacji kosztuje, każde przesunięcie okrętów, systemów obrony, samolotów, paliwa i ludzi. Wszystko to kosztuje. Według danych podawanych w kongresie rachunek idzie już w co najmniej 25 miliardów dolarów. I to jest ważne, bo wojna, która politycznie sprzedaje się jako szybki cios, a logistycznie jest sporą fakturą. Czwarta konsekwencja to sam Iran. Bo w prezentacjach o zmianie reżimu często ukrywa się jedno życzenie, że jeśli uderzysz wystarczająco mocno, to system pęknie i powstanie coś lepszego. Ale historia zna wiele momentów, w których dzieje się dokładnie odwrotnie. System nie mięknie, system się zaciska. Po śmierci Alego Chameneiego władzę przejął Mucztaba Chamenei. To, co teraz dzieje się w Iranie, to układ władzy, w którym rośnie rola twardych struktur, w tym przede wszystkim gwardii rewolucyjnej. I to nie wygląda jak prosty scenariusz, prosty marsz ku bardziej liberalnemu Iranowi. To wygląda jak państwo w trybie przetrwania.
a państwo w trybie przetrwania potrafi być bardziej brutalne na zewnątrz i bardziej represyjne wewnątrz. I to jest kolejna lekcja. Usunięcie przywódcy nie zawsze usuwa system. Czasem daje systemowi powód, żeby stał się twardszy. Co teraz może się stać? Są 3 scenariusze. Pierwszy – deal, czyli USA i Iran i pośrednicy znajdują układ, który pozwala stopniowo odmrozić sytuację. Ormus wraca do normalniejszej żeglugi, Stany Zjednoczone pokazują, że osiągnęły cel, Iran pokazuje, że przetrwał. Obie strony sprzedają to jako zwycięstwo. Po czym to poznać? Po konkretnych komunikatach o żegludze, po zgodzie na kolejne spotkania i po tym, że obie strony przestają mówić wyłącznie językiem gróźb. Ale jest też drugi scenariusz – nowe uderzenia. W tym scenariuszu Trump uznaje, że Iran gra na czas, a presja musi wzrosnąć. Mogą pojawić się krótkie, intensywne uderzenia albo działania wymuszone wokół cieśniny Ormus. Po czym to poznać? Po ewakuacjach, po ruchach wojsk, zamknięciach przestrzeni powietrznej, ostrych briefingach Białego Domu i komunikatach państw Zatoki. Trzeci scenariusz to zamrożona wojna, czyli formalnie jest zawieszenie broni, ale realnie trwa blokada, presja, wojna nerwów i gospodarcze duszenie przeciwnika. To może być najtrudniejsze dla widza, bo wygląda mniej spektakularnie niż naloty, ale gospodarczo może boleć bardziej. Tankowce stoją, ubezpieczenia drożeją, ropa skacze, firmy liczą koszty, a kongres kłóci się o prawo. A zwykli ludzie widzą rachunek przy dystrybutorze. I tu wracamy do decyzji z lutego, bo każda decyzja o wojnie ma 2 momenty. Pierwszy, kiedy ją zaczynasz. Drugi, kiedy odkrywasz, że nie tylko ty decydujesz, kiedy ona się skończy. Trump mógł podjąć decyzję o uderzeniu, ale nie może samodzielnie zadekretować, że Iran odpowie dokładnie tak, jak chce Biały Dom. Nie może samodzielnie otworzyć Ormuzu, jeśli Teheran uzna cieśninę za kartę przetargową. Nie może samodzielnie sprawić, że Kongres przestaje pytać o prawo i pieniądze. I nie może samodzielnie zmienić faktu, że wojna uruchamia procesy, które po chwili żyją własnym życiem. Wróćmy na koniec do tamtej pierwszej sceny. Czarny SUV, Biały Dom. Netanyahu schodzący do Situation Room. Ekrany, sztab, prezentacja. To wygląda jak początek filmu o tajnej operacji. Ale najważniejsza rzecz dzieje się nie tylko w obrazie, tylko w mechanizmie. Plan, który miał część realną i część życzeniową, trafia do prezydenta, który chce szybkiego rozstrzygnięcia. Wywiad mówi, to jest polityczna fantazja i ona jest nierealna. Wojskowi mówią, są koszty, amunicja, Ormus, drugi i trzeci skutek. Wiceprezydent mówi, to może być chaos. I mimo to decyzja idzie dalej. Dlatego ta historia jest większa niż Trump, Netanyahu i Iran. To historia o tym, jak łatwo władza myli możliwość uderzenia z możliwością kontroli. Bo uderzyć można szybko, a wyjść z wojny już nie. I teraz pytanie do ciebie. Co jest bardziej niebezpieczne? Lider, który nie słucha ostrzeżeń, czy system, który ostrzega, ale nie potrafi zatrzymać decyzji prezydenta? Napisz w komentarzu jedno zdanie. Lider czy system? A jeśli chcesz lepiej zrozumieć, dlaczego cieśnina Ormus jest tak ważna i jak jeden wąski pas wody może wpływać na światową gospodarkę, zobacz też nasz materiał na ten temat. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.